W wielkim mieście Medellin w połowie lat 70. ulice tętniły życiem, a korupcja tkwiła głęboko w strukturach społecznych. W cieniu biednych dzielnic narodził się człowiek, który wkrótce miał wstrząsnąć nie tylko Kolumbią, ale i światem. Pablo Escobar, jako młody chłopak z ubogiej rodziny, fascynował się lokalnymi banditos, których legendy krążyły wokół przestępczego świata. To prawdopodobnie rozpaliło jego wyobraźnię i zmieniło sposób myślenia. Razem z kilkoma wspólnikami zaczął budować imperium narkotykowe, które wkrótce miało ogarnąć całą Amerykę Łacińską. Jego metody były bezlitosne. Terroryzował wrogów, korumpował urzędników i budował swój własny reżim terroru. Jednakże dla wielu biednych mieszkańców Kolumbii Escobar stał się bohaterem, który dawał im nadzieję na lepsze życie. Jego potęga rosła wraz z wpływami politycznymi, a jego fortuna osiągnęła astronomiczne sumy. Jednakże wraz z sukcesem przyszły też problemy. Stany Zjednoczone rozpoczęły wielką kampanię przeciwko narkotykom, a Escobar stał się celem numer 1. Po latach ucieczek i walk z władzami, Pablo Escobar w końcu został schwytany. Dla niektórych był to koniec ery, a dla innych początek nowej epoki. Jego historia toczyła się dalej, pozostawiając ślady w historii jako jeden z najbardziej wpływowych i kontrowersyjnych postaci XX wieku. Big Coins, znany z tworzenia wyjątkowych serii monet o tematyce związanej z gangsterką i światem przestępczości, które zyskały popularność na całym świecie, postanowił wybić monetę przedstawiającą największego barona narkotykowego, który zyskał reputację jako numer 1 w przestępczości na skalę światową oraz był znany z ogromnego majątku, którym dysponował. Z okazji 30. rocznicy śmierci Pablo Escobara, Big Coins we współpracy z Escobar Inc. przygotował specjalną monetę upamiętniającą jego życie i działalność. Ta moneta ma na celu przypomnieć światu, jak Escobar poprzez korupcję i zastraszanie miał wpływ na historię Kolumbii oraz globalny handel narkotykami. Ale już nie przedłużając, wyciągnę monetę z kapsla i zobaczymy, jak prezentuje się ten walor. Rewers monety ukazuje postać Pablo Escobara na tle jednej z jego posiadłości, Haciendy Napoles, położonej w Kolumbii. Na pierwszym planie, w centralnej części rewersu, widoczny jest Pablo z charakterystyczną fryzurą i wąsami, ubrany w koszulę, co dodaje większego realizmu i autentyczności postaci, jednocześnie emanując niebezpieczeństwem i pewnością siebie, które to cechy były charakterystyczne dla samego Escobara. Na drugim planie wznosi się majestatyczna Hacienda Napoles, na terenie której znajdowały się park z rzeźbami, kilka boisk, 6 basenów, małe lotnisko oraz zoo. Całe tło rewersu wypełniają dżungle i góry, które zapewniały Pablo schronienie i azyl. Nad willą można dostrzec jeden z prywatnych odrzutowców Escobara, podkreślając jego przepych i globalne wpływy. Na awersie po lewej stronie widnieje mapa Kolumbii, na której znajduje się oznaczenie lokalizacji Medellin oraz nazwa stolicy Kolumbii Bogota. Natomiast po prawej stronie, zamiast oficjalnego herbu emitenta, widnieje fikcyjny herb przedstawiający 2 palmy oraz 2 skrzyżowane pistolety z 3 pociskami na dole, które symbolizują potęgę oraz bezwzględność. To graficzne odzwierciedlenie zasad rządzących światem przestępczym, gdzie decyzje podejmowane są z determinacją i konsekwencją, często z użyciem brutalnej siły. Ta kombinacja elementów jest hołdem dziedzictwa dla Pablo Escobara, który zbudował swoje imperium na korupcji i przemocy, zyskując przydomek króla kokainy oraz barona terroru. Jego metody, które obejmowały łapówki lub kulę w łeb, stały się legendą, a ten herb
jest nie tylko symbolem jego potęgi, ale także przestrogą przed ciemną stroną ludzkiej natury. Dookoła herbu znajduje się fikcyjny nominał 1 bilion pesos, który symbolizuje potęgę i wpływy finansowe. Jest to odniesienie do rozległych bogactw zgromadzonych przez postać Pablo Escobara. Rok bicia oraz informacje o wadze i próbie srebra dodatkowo wzbogacają kontekst historyczny i kulturowy, wprowadzając elementy autentyczności i precyzji do grafiki. Do zestawu dostaniemy szczelny kapsel oraz piękne pudełko drewniane z certyfikatem autentyczności zabezpieczonego hologramem. Dodatkowo, jako zabezpieczenie, każda moneta posiada indywidualny numer wybity na rancie. Ta moneta została wykonana z dbałością i precyzją o detale, co sprawia, że każdy element, od wysokich połysków do antycznego wykończenia, zyskuje trójwymiarowy efekt i prezentuje się niezwykle profesjonalnie. Jest to coś w rodzaju króla wszystkich gangsterów, ponieważ Escobar był najbogatszym, najbardziej majętnym i wpływowym gangsterem na całym świecie. Dziedzictwo Escobara wciąż fascynuje i budzi kontrowersję, co czyni tę monetę nie tylko przedmiotem kolekcjonerskim, ale również kawałkiem historii, który przypomina nam o ciemnych aspektach ludzkiej natury i skomplikowanych realiach społecznych. Tak więc, moi drodzy, kolejna ciekawa pozycja dołącza do mojej kolekcji, ale też jedna sztuka wlatuje do stosu inwestycyjnego, ponieważ zakupiłem 2 sztuki. Realizacja zysków na kryptowalutach pozwala mi na kolejne zakupy, na które mogę sobie pozwolić, tak więc będzie wlatywać bardzo dużo monet super premium i premium w najbliższym czasie. Dla chętnych oczywiście więcej informacji zawsze będzie się znajdować na naszym Discordzie, na srebrnej stronie Księżyca. Pamiętajcie, zawsze zaproszenie i link do Discorda w opisie tego filmu. Pamiętajcie też, moi drodzy, o tym, aby zaglądać na zakładkę społeczność. Tam cały czas dodaję najróżniejsze informacje o wszystkich promocjach, o wszystkich monetach, które będę kupować, będę dołączać do swojego stosu. Na sam koniec pamiętajcie, że wszystko, co mówię w tym filmie, to nie są żadne porady inwestycyjne, jest to tylko mój punkt widzenia, są to moje prywatne przemyślenia. I oczywiście wielkie podziękowania dla wszystkich wspierających mój kanał. Dziękuję Wam wszystkim serdecznie za wszystkie wpłaty oraz za każde wsparcie, czy to w postaci łapki, komentarza, czy też oglądania filmu od początku do końca. Bardzo Wam wszystkim serdecznie dziękuję, a na tą chwilę do zobaczenia, trzymajcie się, cześć!